Dzień dobry, mam na imię Sylwia. I am happy to see you again. Today we have a lesson number 8, numer 8. In the lesson number 7, numer 7, we learned the genitive case. Today we are going to still practice the genitive case. I am going to present you how to answer the question, where are you from? What is more, I am going to teach you names of languages with the verbs znać, to know in English, and mówić, to speak. Let's start with the question, where are you from? In Polish you say skąd jesteś? Skąd pan jest? Skąd pani jest? As you can see, we use skąd, which means from where, and personal form of the verb być, to be. Let's make the answer. You say jestem z, for example, Polski. Jestem z Polski. Or jestem z Francji. As you can see, to make the answer, we use personal form of the verb być, to be. We use the preposition z, which means from, and name of the country in the genitive case. In this way we say z Polski, z Francji, z Portugalii. Now we may proceed to the names of countries. I am going to present names in the nominative case, then please try to make the form in the genitive case. To jest Polska, but jestem z. Polska is feminine. First of all, we have to drop last letter from the form in the nominative, and then you can add the ending I. Exactly in this way we say jestem z Polski, or jesteś z Polski, or ona jest z Polski. Very good. To jest Francja. Jestem z Francji. Very good. To jest Francja. Jestem z Francji. Very good. To jest Słowacja. To jest Słowacja. Jestem ze Słowacji. Jestem ze Słowacji. Very good. We say ze Słowacji because Slovakia starts with the similar consonant, so it's hard to say z Słowacji. In this way we say ze Słowacji. Very good. To jest Portugalia. To jest Portugalia. Jestem z. Very good. Jestem z Portugalii. Jestem z Portugalii. We use double E at the end of the name of country because Portugalia is feminine. First of all, we have to drop last letter and then we add regular ending. So jestem z Portugalii. Very good. Hiszpania. To jest Hiszpania. Jestem z Hiszpanii. Very good. Jestem z Hiszpanii.
To jest Ukraina. To jest Ukraina. Jestem z Ukrainy. Jestem z Ukrainy. To jest Austria. To jest Austria. Jestem z Austrii. Very good. Jestem z Austrii. To jest Anglia. To jest Anglia. Jestem z Anglii. Jestem z Anglii. Very good. To jest Belgia. To jest Belgia. Jestem z Belgii. Very good. Jestem z Belgii. To jest Nigeria. To jest Nigeria. Jestem z Nigerii. Jestem z Nigerii. Very good. To jest Japonia. To jest Japonia. Jestem z Japonii. Jestem z Japonii. Okay, let's move on to the name in masculine. To jest Egipt. To jest Egipt. Jestem z Egiptu. Jestem z Egiptu. To jest Luksemburg. To jest Luksemburg. Jestem z Luksemburga. Jestem z Luksemburga. As you can see, when we have the form in the feminine gender, we just have to drop the ending a from the form in the nominative case and add the ending e to make the form in the genitive case. But unfortunately, there is no clear rule for the masculine gender. You can see that we can add the ending a or we can add the ending u, just as in these examples. Z Egiptu, z Luksemburga. And one more information. Some names of countries have only plural form, just as to są Niemcy, to są Niemcy, and you say jestem z Niemiec. Jestem z Niemiec. To są Czechy, to są Czechy, and you say jestem z Czech. Jestem z Czech. To są Chiny, to są Chiny. Jestem z Chin. Jestem z Chin. To są Węgry. To są Węgry.
Jestem z Węgier. Jestem z Węgier. To są Włochy. To są Włochy. Jestem z Włoch. Jestem z Włoch. Now the time to show you how to make an important question. Are you from? For example, are you from Poland? In Polish you say czy jesteś z Polski? Or czy pan jest z Niemiec? Czy pani jest z Ukrainy? So, as you can see, you use czy, personal form of the verb być, to be, preposition z, and name of country in the genitive case. In this way you say czy jesteś z Polski? Czy ona jest z Francji? Let's move on to the names of languages in Polish. Please repeat. Język polski. Język polski. Język means language. Język angielski. Język angielski. Język niemiecki. Język niemiecki. Język francuski. Język francuski. Język słowacki. Język słowacki. Język ukraiński. Język ukraiński. Język hiszpański. Język hiszpański. Język portugalski. Język portugalski. Język chiński. Język chiński. Język japoński. Język japoński. Język czeski. Język czeski. Język niderlandzki. Język niderlandzki. Język arabski. Język arabski. Język włoski. Język włoski. Very good. Now the time to present you two important verbs. Znać, to know, and mówić, to speak. Let's conjugate the verb znać. Please repeat. Ja znam. Ja znam. Ty znasz. Ty znasz. On zna. Ona zna. Ono zna. Pan zna. Pani zna. My znamy. My znamy. Wy znacie. Wy znacie. Oni znają. One znają. Państwo znają. Very good. Please remember that we use the accusative case after the verb znać. Now the time for the verb mówić. Please repeat. Ja mówię. Ja mówię. Ty mówisz.
Ty mówisz, on mówi, ona mówi, ono mówi, pan mówi, pani mówi. My mówimy, my mówimy, wy mówicie, wy mówicie, oni mówią, one mówią, państwo mówią. Very good. Let's move on to the examples. In English, you say, I know Polish, I speak Polish. In Polish, we say, znam język polski, or just znam polski, but mówię po polsku. Mówię po polsku. As you can see, you use preposition po after the verb mówić, and you change the ending i into the ending u. In this way you say znam polski, mówię po polsku, or mówisz po polsku. Znam język angielski, mówię po angielsku. Mówię po angielsku. Znam język niemiecki, mówię po niemiecku. Mówię po niemiecku. Znam język francuski, mówię po francusku. Mówię po francusku. Znam język ukraiński, mówię po ukraińsku. Mówię po ukraińsku. Znam język słowacki, mówię po słowacku. Mówię po słowacku. Znam język czeski, mówię po czesku. Mówię po czesku. Znam język niderlandzki, mówię po niderlandzku. Mówię po niderlandzku. Znam język włoski, mówię po włosku. Mówię po włosku. Znam język chiński, mówię po chińsku. Mówię po chińsku. Znam język japoński, mówię po japońsku. Mówię po japońsku. Znam język arabski, mówię po arabsku. Mówię po arabsku. Znam język hiszpański, mówię po hiszpańsku. Mówię po hiszpańsku. Znam język portugalski, mówię po portugalsku. Mówię po portugalsku. As I told you, we use the accusative case after the verb znać. Język is a masculine noun, inanimate, so we don't change the form in the accusative case. In this way we say: to jest język polski,
znam język polski. To jest język angielski, znam język angielski. Let's move on to the verb mówić. As you can see, you use the preposition po after the verb mówić and you use an adverb. It means that you change the ending I into the ending U. In this way you say znam język polski, but mówię po polsku. Mówię po angielsku. Mówię po francusku. Now the time to make questions. In English you say, what language do you know? In Polish you say, jaki znasz język? Or jaki pan zna język? Jaki pani zna język? So you use jaki, the verb znać in personal form, and at the end you give the noun język. Jaki znasz język? So you can tell me, jaki pan zna język? Or jaki pani zna język? Ja znam język polski, język angielski i trochę język włoski. Let's move on to the second question. In English you say, what language do you speak? In Polish you say, w jakim języku mówisz? W jakim języku mówisz? So you use w jakim języku and the verb mówić in personal form. W jakim języku mówisz? W jakim języku pan mówi? Or w jakim języku pani mówi? Ja mówię po polsku, po angielsku i trochę po włosku. A pan? W jakim języku pan mówi? Or a pani? W jakim języku pani mówi? Now the time for practice. I am going to ask a question, then please answer to this question. To jest Amelia. Ona jest Amerykanką. My question is, jaki ona zna język? Jaki ona zna język? Exactly. Ona zna język angielski. Ona zna język angielski. And now the second question. W jakim języku ona mówi? W jakim języku ona mówi? Ona mówi po angielsku. Ona mówi po angielsku. Very good. To jest Andrii. On jest Ukraińcem. Jaki on zna język? Jaki on zna język? On zna język ukraiński. Very good. On zna język ukraiński. W jakim języku on mówi? W jakim języku on mówi? On mówi po ukraińsku. On mówi po ukraińsku. Very good. To jest Lea. Ona jest francuską. Jaki ona zna język? Jaki ona zna język?
Very good. Ona zna język francuski. Ona zna język francuski. W jakim języku ona mówi? W jakim języku ona mówi? Ona mówi po francusku. Ona mówi po francusku. Very good. That's all for today. Thank you. Dziękuję. I hope that everything is clear and you learned something new and interesting today. Our next lesson is going to be about the verbs of motion. What is more, I'm going to present names of vehicles and important places in the city. So, miłego dnia, have a nice day and do zobaczenia. See you!